Dzień dobry. W dzisiejszym programie nowa technologia z projektem Arctic LNG 2 w 2024 roku. Rosja doświadczyła poważnej awarii internetu po raz drugi w ciągu miesiąca. Rosja również pozwana do sądu przez fińskiego giganta. Duma Państwowa zaproponowała podniesienie podatku dochodowego. Dostawy z Chin rosną i niepokoją rosyjskich rządowych ekonomistów. Walczący na Ukrainie zostaną zwolnieni z oprocentowania pożyczek. Zapraszamy. Cześć i czołem, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w kolejnym codziennym ekonomicznym przeglądzie. Na wstępie ogłoszenia. Wczoraj bardzo fajny materiał z Tomkiem odnośnie wydobycia ropy, bardzo techniczny, bardzo się ludziom podobał. Jeżeli ktoś nie oglądał, a będzie miał trochę czasu dzisiaj, to zapraszam. W oczekiwaniu na materiał nowy z Markiem Meissnerem. Wczoraj nagrywałem jeszcze z Markiem, bardzo fajny materiał wyszedł nam. Zrobiłem ciekawą okładkę, już Wam pokazuję, jak wygląda. Proszę bardzo, myślę, że zawartość programu Wam się bardzo spodoba, więc już dziś zapraszam. Dostaliśmy też zachęcająco. Widzę, że jakieś balety były tam. Tak. Dodatkowo dostałem pytanie pod jednym z wideo. Dlaczego macie różne kolory tych okładek? Bo dawno nie mówiliśmy o tym, więc mówię. Jeżeli po prawej stronie jest czerwony pasek, to są właśnie takie jak teraz wiadomości na żywo codzienne. Jeżeli jest fioletowy pasek z twarzą Marka, to są właśnie filmy z Markiem Meissnerem. Jeżeli są zielone paski po boku, to komentarz dnia, w którym rozmawiamy i omawiamy jeden z najważniejszych tematów dnia. Rozkładamy na części pierwsze. Złoty pasek Chiny z Łukaszem Kobierskim. I co jeszcze? Aha, niebieski pasek, jasno-niebieski, CEP Global, czyli informacje ze świata, a granatowy, taki jak wczoraj po południu, wywiady, czyli program Porozmawiajmy. Myślę, że chyba wszystkie. Tak, jeszcze jest CEP Statystyka, niedługo będzie, bo powiemy sobie na temat, jak rosyjscy ekonomiści widzą Rosję i gdzie widzą problemy, zagrożenia, ale też powiemy trochę o szansach, bo u nas przebija się, właśnie to jest ciekawe, że w polskiej prasie się przebija tylko ta propagandowa narracja, natomiast jeżeli poczytamy branżowe portale, czy też branżowe artykuły, no to duża obawa w stosunku do tego, co się dzieje obecnie w Rosji, no i bardzo takie sensowne w sumie jednak te artykuły. W piątek, słuchajcie, będzie też wywiad z Maćkiem Korowajem, na który już serdecznie zapraszamy. Będziecie musieli przygotować napoje i popcorn prawie na 2,5 godziny. Bardzo długi wywiad, ponieważ ja robiłem, a więc on musi być długi. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o wywiady, często się nie zgadzamy z naszymi gośćmi i tu też się akurat nie zgadzałem. Sami ocenicie, natomiast Maciek dawał dosyć mocne argumenty na poparcie swoich tez. Tezy, które mogą być trochę też kontrowersyjne. Zapraszamy już teraz na piątek, a my przechodzimy do materiału, do paska i jeżeli chodzi o pasek, to nic ciekawego się w sumie nie dzieje. Mamy minimalne ruchy na walutach, korekta, ale taka słaba na tym gazie rosyjskim. No i też słaba korekta w dół akurat na Uralsie, no to w związku z zakazem eksportu benzyny. Ja swego czasu tłumaczyłem, że ten zakaz eksportu benzyny to zły pomysł, ale przewidywałem, że ten zły pomysł zostanie wprowadzony. Też tłumaczyłem kiedyś, dlaczego zły, odsyłam do tych materiałów, żeby teraz nie zajmować czasu i pewnie w jakimś materiale podsumowującym to również poruszę jeszcze raz, jeżeli ktoś tego nie pamięta. A my przejdziemy sobie, słuchajcie, do krótkich informacji. Zaraz. Kubek. Pierwszy człon podaj. Człon pierwszy? Tak. Złote, okej. Pamiętajcie, złote, wracamy do drugiego członu później i teraz możesz mówić.
Tak, przejdziemy sobie do krótkich informacji. Ich jest dzisiaj dosyć sporo, a niektóre będą się powtarzać. Niektóre rodzaje pomocy mogą wymagać obecności obcych wojsk na terytorium Ukrainy bez udziału w konflikcie. Mamy najnowszą wypowiedź, kolejną francuską, tym razem ministra spraw zagranicznych Francji. Wcześniej przypominamy, że prezydent Macron po konferencji zapowiedział, że nie wyklucza wysłania zachodnich wojsk na Ukrainie w przyszłości. No i dużo zamieszania uczynił nasz prezydent Macron. Nie, Polski, tylko że europejski. tak. Ogólnie jest spore zamieszanie teraz w infosferze od kilku dni odnośnie tych wojsk. To ja podam może dalej. Premier Francji również nie wykluczył wysłania wojsk na Ukrainę i dodał, że Paryż nie będzie w stanie pogodzić się ze zwycięstwem Rosji. Tak, i to taka ciekawa zmiana, bo jeszcze w 2020, tak, pamiętacie, że tutaj Macron telefonował cały czas do Putina. No a tu widzimy, że chyba ten krzyżyk na tym Putinie, przynajmniej na tym reżimie, został przez Francję postawiony. To jest od miłości do nienawiści jeden krok. I tu tak, chyba właśnie to jest chyba dobre, co mówisz, tak? Tak było, że no ale dogadajmy się, no ale ja przecież chcę, no a teraz skoro nie, no to w drugą stronę. Trochę teraz to tak wygląda. Mamy też spotkanie w Stanach Zjednoczonych Bidena z przywódcami kongresu w Białym Domu i była omawiana pomoc Ukrainie, jeżeli chodzi o obecną administrację. Natomiast po spotkaniu mamy wypowiedź Mike'a Johnsona, który powiedział, że kongres przed wyrażeniem zgody na pomoc dla Ukrainy musi rozwiązać problemy Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ochronę granic i finansowanie rządowe, a więc wydaje się, że cały czas pad trwa. Natomiast Biały Dom już zapowiedział po wypowiedzi Macron, że nie wyśle wojsk na Ukrainę. Tam jest jeszcze jeden ciekawy wątek poboczny odnośnie Mike'a Johnsona. Pojawiły się jakieś informacje o rosyjskich przyjaciołach, więc ciekawe, jak będzie się to rozwijać. Natomiast Kanada nie planuje wysłania wojsk na Ukrainę. Tu też mamy wypowiedź rzeczniczki kanadyjskiego Ministerstwa Obrony. Pani Ebadi. I następna wypowiedź, tym razem z Litwy. Sojusz Północnoatlantycki mógłby wysłać na Ukrainę swoje misje szkoleniowe, a nie wojska do udziału w działaniach wojennych, tak mówi minister obrony Litwy. Według ministra sprawa jest przedmiotem trwających dyskusji. Holandia uważa za przedwczesne, by mówić o wysłaniu zachodniego personelu wojskowego na Ukrainę. Robią się tu naprawdę, strasznie dużo zamieszania. Finlandia nie zamierza wysyłać wojsk na Ukrainę, tak powiedział prezydent. Wielka Brytania też nie planuje, tak poinformowała. Tak, natomiast prezydent Ukrainy w międzyczasie pojechał z roboczą wizytą do Arabii Saudyjskiej. Bardzo ciekawa informacja, no i zobaczymy, co się uda w tej Arabii Saudyjskiej osiągnąć. Prezydent Czech mówi, że nie ma mowy o wysłaniu czeskich żołnierzy na Ukrainę, tak powiedział premier Czech. No i mamy też polską wypowiedź. Polska nie planuje wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. No i Scholz też nie zamierza wysyłać. A nie. Scholz już się wypowiada za całą Unię Europejską i za NATO. Okej. No to Scholz poszedł krok dalej. Dla Szwecji wysłanie wojsk na Ukrainę nie ma znaczenia. To jest tak, że nie było, że wszyscy tak. Aha. Natomiast no, widzimy, że tutaj została specjalnie wrzutka zrobiona przez Francuzów, żeby zobaczyć reakcje poszczególnych krajów. Nie było to widać uzgadniane, patrząc po reakcjach takich. No, zaczęło się od Fico, a skończyło się chyba na wszystkich krajach europejskich i amerykańskich, czyli Kanada, Stany Zjednoczone, i one też się tutaj wypowiedziały w tym względzie. To ja mam troszeczkę outside the box myślenie. Pojawia się temat. Jedni mówią za, drudzy przeciw, nie ma znaczenia. Gdzieś w Rosji jest jakiś sztab i ten sztab musi zacząć analizować te wszystkie zmienne. To też wymaga czasu i tworzy się takie,
czas, który mogliby poświęcić na planowanie czegoś na Ukrainie czy gdzieś, muszą poświęcać na rozszyfrowanie tych komunikatów i ewentualne zastanowienie się. Uważasz, że to może mieć znaczenie? Takie, wiesz, wrzucanie im i niech gonią tego króliczka? Takie po prostu takie zmyłki. Na pewno tak, ale myślę, że tutaj reżim uważa, że Europa bez Stanów Zjednoczonych sobie nie poradzi. Tak? Takie przeważa jednak myślenie. Będziemy mówić też o tym trochę właśnie w piątek z naszym gościem. No, ponieważ Stany Zjednoczone są postrzegane jako groźny przeciwnik, tak, natomiast Europejczycy tak nie za bardzo i takie myślenie niestety króluje. Tutaj Francuzi próbują to przełamać, no jak widać. No tu jest na razie bardzo próby... dobry post dał Michał. Tak samo mówi na początku o zachodnich czołgach, Tak, potem o bo samolotach. chodzi o zmiękczenie, cały czas chodzi o zmiękczenie. No przypominajmy, że pomysł francuski nie jest pierwszy. Wcześniej Polacy też za poprzedniego rządu proponowali misję pokojową. Na pewno by to sporo zmieniło, czyli odciążyłoby nawet częściowe wysłanie jakiejś misji szkoleniowej, do rozminowywania się mówi, czy do jakichś innych, no powoduje, że te wojska już oficjalnie, czyli to jest taki mały krok, nie, że tam szkolimy, rozminowujemy, no ale wojska już w tym momencie są. No, co zbliża do jakiejś konfrontacji z Rosją, natomiast trzeba to też czytać i Francuzi zaczynają się bawić taką zabawę eskalacyjną. Skoro Rosjanie eskalują, no to my też możemy eskalować. Szczególnie, że w dużej mierze my jesteśmy bezpieczni, nie? Tak z grubsza. Tak przynajmniej się... My jako Francuzi mówisz. No. My jako Francuzi, tak. No a tu jak widzimy są różne jak gdyby podejścia, jeżeli chodzi o te kraje graniczące, no bo Polska ma inne podejście niż na przykład Słowacja. No i słuchajcie, przechodzimy do naszych prognoz. W sumie miałem tego nie robić, ale stwierdziłem czemu nie. Jakiś czas temu mówiliśmy, że Arctic LNG 2 w tym roku małe szanse, że zostanie uruchomiony. No i mamy najnowsze dane, które potwierdzają te nasze przewidywania. A o co chodzi? Nowatek na lodzie z projektem Arctic LNG 2 w 2024 roku. Zobaczymy, co będzie w następnym. Natomiast w tym roku Nowatek może nie otrzymać 6 tankowców LNG z koreańskiej stoczni Hanwha Ocean, które miały eksportować gaz z projektu Arctic LNG 2. No i teraz ja mówiłem, że te 6 tankowców szansa jest, żeby otrzymać, pozostałe Koreańczycy wstrzymali, bo to miało być ogólnie to 18. Natomiast 3 gazowce LNG są obecnie niedostępne, ponieważ ich klienci, czyli struktury Sovcom LOT zostały, to jest ten przemysł stoczniowy, stocznia, zostały objęci bezpośrednimi sankcjami USA 23 lutego. Tam akurat Nowatek też został wpisany. A więc sytuacja robi się nieciekawa. Koreańczycy, jeżeli przekażą te tankowce bezpośrednio, no to muszą się liczyć, że zostaną wpisani na listę i nie sądzę, żeby stocznia koreańska tego chciała. 3 kolejne tankowce są budowane na zamówienie MOL, tylko nie tego węgierskiego, a japońskiego i też są objęte sankcjami. Znaczy nie są objęte sankcjami, ale ich dostawa prawdopodobnie się nie odbędzie lub będzie opóźniona. W związku z tym Nowatek nie posiada żadnej floty do przewozu komercyjnych z Arctic LNG 2, pomimo ogłoszenia uruchomienia pierwszej linii w ramach projektu. Oni to ogłosili tak w tym miesiącu, że już są gotowi i że będzie i że będą w spocie sprzedawać. Ja mówiłem, że no fajnie, ale nie macie czym przewozić. No i wyszło, że to my mieliśmy rację, nie mają czym przewozić, chyba że zdejmą z Jamału. No ale jak zdejmą z Jamału, to nie będą mieli na Jamale. No i to też nie jest takie proste. A więc na razie jest fiasko. Jest duże fiasko i w sumie nie wiadomo, co zrobić.
Dostawa 3 tankowców LNG dla projektu Arctic LNG 2 budowanego na zamówienie japońskiej firmy Mitsui Osk Lines, czyli MOL, w Korei Południowej została opóźniona na czas nieokreślony. Informuje o tym Trade Winds, powołując się na przedstawicieli MOL. Opóźnienie tłumaczy się brakiem siły roboczej w stoczni Hanwha Ocean. Mowa o tankowcach klasy lodowej. To nie jest proste do zbudowania. Rosjanie nie mają, jak już się chcecie pytać, takiej możliwości. Stocznia Zwiezda miała budować, ale no nie wybuduje, bo nie ma jak, nie ma technologii, komponentów, wielu rzeczy. Nie ma silników, mają teraz silniki budować do lodołamaczy. A więc mowa o tankowcach klasy, no nie to są lodołamacze, no ale klasy lodowej, ARK 7, Miecznikow. No i tutaj mamy też wypowiedzi, że w sumie MOL miał dostać te tankowce w marcu, tak? Natomiast na razie wszystko wskazuje, że nie będzie. No jedynie co by się udało, no to może Rosjanom faktycznie, jeżeli by się z Japończykami dogadali, to te 3 tankowce w tym roku. I to jest maks moim zdaniem możliwości, natomiast no muszą tu liczyć się z tym, że Japończycy muszą wyrazić na to zgodę. Widać też, że Koreańczycy od początku roku robią wszystko, żeby utrudniać życie Rosjanom. Mówiliśmy ostatnio też dlaczego, czyli ta współpraca z Koreą Północną bardzo Korei Południowej się nie podoba, no i będą robić wszystko, żeby współpraca z Rosją była coraz trudniejsza. Wiesz co, wydaje mi się, że współpraca z Koreą Północną się nie skończy, bo tak jak rozmawialiśmy i między sobą, i z Markiem, to wychodzi na to, że Rosjanie, kończą im się kraje, które można by było współpracować. A ja już przechodzę do kolejnej wiadomości. Słuchajcie, tam Paweł powiedział, że Kremlinka to przewidziała. Kolejny temat w sumie Kremlinka też przewidziała. Rosja doświadcza poważnej awarii internetu po raz drugi w ciągu miesiąca. Rosyjscy użytkownicy internetu po raz drugi w ciągu miesiąca doświadczyli poważnej awarii, która dotknęła popularne witryny i aplikacje. Około godziny 12:30 wczoraj Telegram, którego użytkownicy na początku tego roku to było prawie połowa populacji Rosji, czyli okolicy 70 milionów ludzi, doświadczył problemów z dostępem. Awaria dotknęła również aplikacje inne. Tu mamy informacje o sieci społecznościowej Wkontakcie, hostingiem YouTube, a także komunikatorom internetowym WhatsApp i Viber. Według RIA Nowosti do zakłóceń w pracy doszło także u operatorów komórkowych MTS, Megafon, Beeline, Tele2 i Jota. Zaczął szwankować także serwis SPOI RF, który ma monitorować problemy z dostępem do zasobów internetu, czyli on też ulega awarii. Przedstawiciele firm komunikacyjnych stwierdzili, że problem nie leży po ich stronie. Sieci Beeline i Tele2 działają normalnie, tak poinformowały firmy. Megafon poinformował, że odnotował spadek ruchu w Telegramie i innych usługach, jednak problem nie jest związany z ich siecią. Ministerstwo Rozwoju Federacji Rosyjskiej poinformowało, że wspólnie z Roskomnadzorem prowadzi, tu jest cudzysłów, prace mające na celu ustalenie przyczyny incydentu. Sugeruje się, że przyczyną awarii może być działanie technicznych środków przeciwdziałania zagrożeniom, za pomocą których Roskomnadzor blokuje treści w internecie. W dniu wczorajszym zablokowano wiele VPN-ów w Rosji. Ma ten proces się pogłębiać. Lista już blokowanych VPN-ów, nie wiem, czy one już są zablokowane, czy w najbliższych dniach zostaną zablokowane, to 150 VPN-ów najpopularniejszych w Rosji, niekoniecznie na świecie, tylko tych w Rosji. Bardzo często są to darmowe VPN-y, bo Rosjanie nie chcą za nie płacić. Natomiast tu mamy koreanizację internetu rosyjskiego, że ci ludzie po prostu nie będą w stanie czytać tego, co się dzieje poza granicami Rosji. No i to, jak wiecie, też omawialiśmy. Ja w tym momencie rozmawiam z
trzema chyba ludźmi, którzy zajmują się IT, zabezpieczeniami, cyberbezpieczeństwem. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie powstanie program, a może nawet 2 albo 3 różne, dotyczące różnych tematów. I będzie to na zasadzie takiej właśnie jak z Tomkiem i Ropą, że pomówimy sobie tak od strony laika, jak to wygląda, więc już teraz zapraszam. Słuchajcie, my przejdziemy do następnej informacji, czyli kolejna sprawa sądowa czeka Rosjan. Tutaj, I to jeżeli też chodzi... przewidzieliśmy na Kremlince wcześniej. Tak. No dzisiaj takie przewidywania się potwierdzają. I to jest jedna z firm zachodnich, których biznes w Rosji został skonfiskowany i przekazany na własność państwa. Mówimy tu o fińskim koncernie energetycznym Fortum, który przed tym konfliktem, rosyjską inwazją posiadał sieć elektrowni cieplnych Federacji Rosyjskiej, w tym jedną z największych i najnowocześniejszych elektrowni Nagian w Chanty-Manejskim okręgu autonomicznym. Złożyli właśnie Finowie pozew i wszczynają postępowanie arbitrażowe przeciwko Rosji. Tak poinformowała służba prasowa spółki. Wszczęcie postępowania arbitrażowego nastąpiło po naruszeniu przez Rosję zobowiązań wynikających z dwustronnych umów inwestycyjnych, które strona zawarła z Holandią i Szwecją, podała firma w oświadczeniu. A więc tutaj mamy tak naprawdę 4 kraje, czyli Holandia, Szwecja, Finlandia i Rosja. Natomiast Rosjanie powołują się na dekret Putina, zgodnie z którym 98% udziałów w rosyjskiej spółce zależnej zostało przekazanych pod tymczasowy zarząd Federalnej Agencji Zarządzania Mieniem Państwowym. W lipcu koncern poinformował stronę rosyjską, że zamierza dochodzić od Moskwy o odszkodowania za utracone aktywa w Międzynarodowym Trybunale, no i teraz to się materializuje. Firma stwierdziła, że przeniesienie aktywów doprowadziło do całkowitej dekonsolidacji finansowej i ich amortyzacji. Raport Fortum za drugi kwartał 2023 wskazuje stratę, słuchajcie, w wysokości 2 miliardy euro. No i prawdopodobnie takich pieniędzy jak nie większych firma będzie dochodzić. Przypomnijmy, że Fortum jest jednym z wiodących producentów i dostawców ciepła i energii elektrycznej na Uralu i Syberii Zachodniej. Znaczy był, bo teraz już nie jest. W strukturze spółki znajduje się 7 elektrociepłowni, 4 z nich znajdują się w obwodzie czelabińskich, 3 w obwodzie tiumeńskim, a jedna w Nijangan w Chanty-Manejskim okręgu autonomicznym. No i co? No i będziemy się spodziewać następnych tutaj pozwów. Carlsberg czeka, no będzie jeszcze się działo. Ja się zastanawiam, czy Koreańczycy z tymi fabrykami też będą pozwy robili, czy to była jakaś ugoda i... No bo tam była, tak, tam znaczy no też różnie może być. No właśnie. To też zobaczymy, bo w jednych była ugoda, w drugich nie było. Będzie tych pozwów, to będą rzeczy, które będą się ciągnęły, myślę, że spokojnie dekadę, bo wiesz, te procesy trwają, różne instancje i tak dalej. Myślę, że to potrwa. Natomiast przechodzimy do następnego tematu. Słuchajcie, i to też przewidzieliśmy. Mówiliśmy, że jak zacznie brakować pieniędzy, no to trzeba sięgnąć po pieniądze obywateli, czy to na kontach, czy poprzez podnoszenie podatków. No i mamy podnoszenie podatków. Władze rosyjskie powróciły do dyskusji na temat podwyższenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Przygotowują się do złożenia w Dumie Państwowej projektu ustawy o podwyższeniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 25%. Proponuje się wprowadzenie progresywnej skali podatku dochodowego od osób fizycznych i powiązane stawki z rocznym dochodem obywateli. I teraz tak, do 5 milionów rubli rocznie 13%, od 5 do 24 milionów rubli 15%, od 24 do 200 milionów 18%, od 200 do 500 milionów 20%, ponad 500 milionów 25%.
Ja chciałem przypomnieć, u nas jest chyba 12,32 z tego co pamiętam. Tam jest 120 000 dochód, o ile mnie pamięć nie myli. I w Rosji chcą to troszeczkę rozszerzyć. Najwyższy będzie odrobinę niższy, ale ten najniższy jest odrobinę wyższy. Według szacunków ekspertów wpływy z wprowadzenia nowych stawek do podatku dochodowego od osób fizycznych dadzą budżetowi dodatkowy 1 bilion rubli. Proponuje się zaliczenie do budżetu federalnego dodatkowych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych, a następnie przesłanie ich do budżetów regionalnych w celu sfinansowania podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy i nauczycieli. Czyli kołdra jest za krótka, to odsłonimy tym nosy, a tamtym przykryjemy stopy. W zeszłym roku minister finansów Aleksiej Sazanow poinformował, że Ministerstwo Finansów bada możliwość zastosowania progresywnej skali podatku dochodowego od osób fizycznych i nawet nie wyklucza podniesienia stawki podatku do 30%. Jeśli istnieją wyliczenia, które wskazują, że w przypadku podniesienia stopy z 15 do 30 uda się zebrać 2 biliony rubli, to oczywiście jesteśmy gotowi je rozważyć. Dla przypomnienia, w 2020 roku w obliczu pandemii prezydent Rosji Władimir Putin podwyższał już podatek dochodowy od osób fizycznych w tym najpopularniejszym przedziale z 13 do 15%. Więc mamy podatki lokalne, mandaty, podatki dochodowe, wszystkie podatki idą w górę. Tak, tu władza może się przeliczyć, jeżeli chodzi o ten bilion, bo to zawsze, jeżeli się podwyższa podatki, to nie jest taka prosta arytmetyka, bo ludzie nie chcą płacić wyższych podatków, a więc uciekają w samozatrudnienie, co w Rosji jest coraz bardziej popularne, tudzież w inne formy, w szarą strefę. Tak. Też trzeba liczyć. Zawsze to jest ryzyko, że ta krzywa się niestety wychyli w drugą stronę i Tak. będzie mniej niż więcej. No. Tak, natomiast widać, że pieniędzy nie ma, i te pieniądze trzeba szukać ze wszystkich źródeł, i z pożyczek, i z zwiększanych podatków, i też być może zabierając depozyty ludziom, bo to też pewnie wcześniej czy później nastąpi. A my przejdziemy sobie do następnego tematu dotyczącego Chin, bo my często mówimy o jakichś naszych danych i też nasze prognozy. Tym razem chcielibyśmy podać prognozy rosyjskich rządowych ekonomistów, bo tak jak mówię, u nas eksperci podają, nie wiem dlaczego nie podają tych ekonomistów, tylko podają jakieś takie propagandowe, reżimowe Tytuły z media. Tytuły z gazet jakiś. To jest dla mnie jakieś, to jest dostępne, tak? Ale o co chodzi? I o tym mówiliśmy, słuchajcie, z pół roku, nawet z rok temu, że taki Czyli 5. temat, w którym scenariusz się krystalizuje. I tutaj, jeżeli chodzi o rosyjskich ekonomistów, oni zaczynają dostrzegać dosyć poważny problem. A o co chodzi? Chodzi o dostawy z Chin, które rosną i niepokoją rosyjskich ekonomistów. Udział krajów rozwiniętych w imporcie Rosji na koniec 2023 spadł z 47% do 17%. Tak, mówimy Europa Zachodnia, Stany, tak, Azja, jeżeli chodzi o Koreę, Japonię. A w międzyczasie Chin wzrósł z 27% do 45%, co niesie ze sobą ryzyko zbyt dużej koncentracji dostaw z jednego kraju. Tak piszą ekonomiści Aleksander Nobel, Aleksander Firanczuk w artykule dla Rozmowy Ekonomiczne. To jest Econs Online, to taki portal rządowy, ekonomiczny. Panowie są powiązani z rosyjskim rządem, a więc trudno ich tutaj oskarżać o jakieś prozachodnie czy agenturalne opinie. Tak? To znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy nie zostaną oskarżeni, bo to akurat nie trudno oskarżyć. Nie, to jest, jednak niszowy, nasi czołowi geopolitycy, oni czytają, Ekonomista, Bloomberga, przecież takich rzeczy to oni nie czytają.
Co więcej, reorientacja handlu zagranicznego w kierunku Chin jest nierównomierna. Wzrostowi podaży gotowego sprzętu nie towarzyszy porównywalny wzrost importu komponentów. I to jest podkreślane i to stanowi problem. Według ich wyliczeń całkowity import Rosji w drugiej połowie 2023 roku był o 9% niższy niż w analogicznym okresie 2021 ze względu na 53% wzrost importu z Chin i 31% wzrost z innych tak zwanych neutralnych państw. I słuchajcie tutaj też, przy trzykrotnie zmniejszeniu bezpośrednich przepływów importowych z krajów nieprzyjaznych, tu mamy minus 66. Kompresja i wzrost dostaw były niejednorodne. Najbardziej zauważalne zmiany zaszły na poziomie grupy produktów dostaw sprzętu. Jego bezpośrednie dostawy z Unii Europejskiej prawie się zatrzymały, ale zastąpienie chińskimi towarami obserwuje się jedynie w zakresie ciągników, samochodów. Przy słabym wzroście podaży części i podzespołów mówimy przede wszystkim o imporcie gotowych produktów. I to wielokrotnie mówiliśmy. Chińczycy nie są zainteresowani inwestycjami, oni są zainteresowani, ktoś przyjdzie, chce kupić gotowy produkt, no to kupi. I tak to wygląda i to jest podkreślane łącznie z tym, że są problemy, jeżeli chodzi o serwisowanie potem tych gotowych produktów. Wskazuje to ograniczony wpływ wysiłków zmierzających do zlokalizowania produkcji i montażu na przykład chińskich samochodów, zauważają autorzy. No i to znowu się potwierdza, tak, czyli tam jest dosyć szersza analiza. Jeżeli chcielibyście posłuchać szerzej, bo są wymienione też inne zagrożenia, jakie zagrożenia rosyjscy rządowi, ekonomiści widzą, no, na podstawie tego są tworzone raporty dla reżimu, no nie te propagandowe, tylko tak jaka sytuacja jest, wewnętrzne. Zna je tylko Putin i my. Znaje Putin i my, no i czytelnicy tego portalu, a ponieważ nie jest to powszechny portal, tak, no to tak wygląda. A więc jeżeli chcielibyście posłuchać, to piszcie, zrobimy wtedy komentarz dnia, bardziej właśnie taki jakiś statystyczny, pokażemy statystyki, wyniki, no i co panowie mówią. Oni są i tak opóźnieni w stosunku do tego często, co my mówimy, bo my mówimy już tak mniej więcej luty, marzec, co się dzieje, a oni podsumowują rok 2023, ale i tak jest o niebo lepiej w stosunku do tych zachodnich ekspertów, którzy gdzieś się zatrzymali w połowie 2023 albo na jesieni, nie? A więc tutaj jest to, tak, a teraz, na pewno są do przodu. Teraz świeżość jest tak świeża, że nawet nie zdążył wystygnąć nasz program z poniedziałku. Słuchaj, ty zaproponowałeś w poniedziałek, żeby Putin anulował długi Rosjanom zamiast pójście do wojska. Minęło 2 oglądał? No, chyba tak, bo słuchaj, ja was gorąco namawiam do obejrzenia naszego materiału w poniedziałek o chwilówkach i niemożliwych do ucieknięcia oprocentowaniu. Minęły 2 dni, oficer prowadzący podsunął przemyślenia Pawła na ten temat i już artykuł pojawia się w rosyjskiej prasie. Rząd zamierza zwolnić Rosjan walczących z Ukrainą od płacenia odsetek od kredytów konsumenckich. Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedni projekt ustawy, a Rada Ministrów zatwierdziła go na posiedzeniu do spraw Komisji Działalności Legislacyjnej. W najbliższej przyszłości dokument zostanie przedłożony Dumie Państwowej do rozpatrzenia. Minister Finansów zaproponował zdjęcie z uczestników wojny na Ukrainie obowiązku płacenia odsetek od kredytów konsumenckich po okresie karencji z wakacji kredytowych. Te wakacje kredytowe to nie tak jak u nas, że jedziecie, nie wiem, do Egiptu, tylko tam jedziecie do okopu. To są wakacje kredytowe. Tym samym personel wojskowy będzie musiał spłacić tylko główną część długu, a pozostały ciężar, czyli odsetki, w równym stopniu spadnie na instytucje finansowe i budżet. Jak wynika z ustaleń projektu ustawy, dodatkowe wydatki budżetowe mogą wynieść 5 do 7 miliardów rubli. Z kolei banki będą mogły otrzymać rekompensatę w wysokości 50 utraconych dochodów odsetkowych. Znaczy
pokryją drugie 50, a tu jest napisane, że wiesz, rekompensata będzie. Myślę, że to ciekawe. Jak wynika z materiałów dołączonych do projektu ustawy, inicjatywa będzie wymagać także zmian w ordynacji podatkowej. Wynika to z faktu, że umorzenie długów jest uznawane za dochód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które akurat podnoszą. Tu takie wyjaśnienia podaje Izba Adwokacka. Łączna kwota odsetek, które banki muszą wybaczyć kredytobiorcom, jest znacząca. Jest to 11 miliardów rubli. No i tu pół na pół jakoś będą to dzielić. Co ty na to, Paweł? Da się przeżyć jeszcze. Tutaj Da się przeżyć, nie? nie ma dramatu. No, myślę, że banki też będą zadowolone, że chociaż 50% dostaną. Wiesz, no to... Prośba tutaj do osób, które wygrywają kubki, nie przekazywać ich Putinowi. Nie, ale to by był numer, wiesz, jakby wygrał i przekazał i on by coś tam groził Polsce i napiłby się z cepem, zmroziłoby mnie, powiem ci szczerze. No ale dobra, bo to by był jasny sygnał, że trzeba program zamykać. Tak. Nie dajcie im nam zamknąć, wspierajcie komentarzami, lajkami, udostępniajcie materiał dalej. Dzięki temu algorytm nam boostuje nasze wideo i on się pojawia na wielu nowych ekranach. Ja podaję w tym momencie drugą część naszego hasła. Tak. Ty podałeś pierwszą i ja podam zawiasy. Nie tarasy, a zawiasy. Więc życzymy powodzenia. Zwycięzca oczywiście odpisze, że jest zwycięzcą i będziemy szykować powolutku już tą A piszcie i wysyłajcie też nam zdjęcia, jeżeli otrzymaliście kubki. Jak otrzymają, to tak, jest tam notateczka i jest nawet instrukcja, co tam ewentualnie. Co można zrobić z tym kubkiem. Tak, więc na spokojnie. Słuchajcie, zapraszamy na 17 do 17, jeżeli ktoś ma czas, zapraszamy na wideo z Tomkiem. Jeżeli ktoś nie ma czasu, to może odpalić wideo z Tomkiem i pójść pracować. Nam to jest bez różnicy. Jeżeli już widzieliście chociaż raz, to następnego. Tak, pamiętajcie, dzisiaj lupa Meissnera o 17 z Mateuszem. Ja ze swej strony dziękuję Mateuszowi i widzom. Widzimy się o 17 oraz w porannym cepie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.